Siemka, ja jestem Adacho i witam wszystkich ludzi wysokiej kultury. Goku SSJ2 podczas Cell Games? Nie dzięki. Gohan Black, czyli Gohan, który trenował i Black postanowił przejąć jego ciało, może innym razem. Jiren trenujący? Get the fuck out of here. Yamcha, który przetrwał atak Saibamena? Nie mów ani słowa więcej. Chcę to zobaczyć. To jest What If. To jest alternatywna historia dla ludzi, którzy naprawdę wiedzą, o co chodzi w Dragon Ballu. Także witam wszystkich jamszowników. Dzisiaj będziemy skupiać się na alternatywnej historii, która opowiada o tym, co by było, gdyby Yamcha wygrał walkę z Saibamenami. Mało tego, wygrał ze wszystkimi Saibamenami. Przeszedłem sobie podstawową wersję historii. Nie jest ona szczególnie rozwinięta. Tak naprawdę są jeszcze dwa miejsca, które są takimi delikatnymi rozwidleniami. Mianowicie sytuacja, walka doktora Giro z Yamszą. Yamcha tam oczywiście został przedziurawiony. Natomiast jeśli chodzi o jakiś wielki, dalszy scenariusz, no to widzicie, że on praktycznie prowadzi tutaj, do normalnej historii, więc to nie jest jakoś szczególnie bardzo rozwinięta historia. Tutaj na samym końcu jest jeszcze alternatywny scenariusz, jeśli mówimy o walce z Cellem Juniorem. Tego też nie udało mi się zrobić, ale widzę, że szkoda mi w zasadzie smoczych sfer na to. Tak naprawdę nie mam jeszcze smoczych sfer. A na tych mapkach łatwo rozpoznać, że jeśli to rozwidlenie nie idzie daleko, zresztą co też widać na głównej mapie, to nie jest jakoś szczególnie rozbudowana historia, ale tutaj mamy wątek o nazwie Nieugięta Siła. Ja już z rozpędu zrobiłem jedną walkę, ona nie była szczególnie aż tak ważna, więc zaczniemy sobie od tego momentu. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić po raz kolejny, bo to nie była aż tak łatwa walka, ale nie była aż tak trudna. Chyba z tego co pamiętam, ten wątek udało mi się odblokować bez używania tej smoczej sfery. Mianowicie, to jest sam początek sagi Yamszy. Oczywiście nie ma tutaj wątków z klasycznego Dragon Balla, nad czym trochę ubolewam. Bo jeśli nawet sobie przypomnę, to ten Shinhan... Chociaż ten Shinhan może miał na samym początku Dragon Balla klasycznego? Nie pamiętam. Chyba nie do końca. Nieważne. Tak czy siak. Yamcha kontra Saibameny to jest jeszcze ten moment historii decydujący, od którego wszystko zależy. Saiyanie oczywiście jeszcze nie przylecieli. Zaatakują Ziemię dopiero za rok. Panowie, pracownicy komunalni właśnie wynoszą śmieci. Dzisiaj obudził mnie trzask szkła, bo wywozili szkło, więc ten pojemnik ze szkłem został przewrócony i obudził mnie dźwięk szkła, ale dziękuję za to, bo tak to bym spał zdecydowanie za długo. Generalnie ja tutaj mam... truję dupę, podczas kiedy widzimy tradycyjny scenariusz. Oczywiście mamy 6 Saibamenów, jednego z nich pokonuje ten Shinhan, no a Yamcha próbuje walczyć z kolejnym. I tutaj warunek tak naprawdę przejścia do normalnej wersji historii jest taki, że my musimy przegrać z tym Saibamenem. Więc to jest dość ciekawe. To trójokie dziwadło jest silniejsze. Muszę przyznać, że tutaj tłumaczenie polskie nie jest dokładne, bo słychać czasem co oni mówią i że to nie jest dokładnie to samo, co jest tłumaczone, ale jest bardzo wdzięczne. Jest takie, żeby polski fan był w stanie to docenić, mimo tego, że ono nie jest 1 do 1 precyzyjne, no nie? Uprawniaki popełniły śmiertelny błąd, zlekceważyły przeciwnika. A zdaje się, że mówiłem im wyraźnie, żeby się nie powstrzymywały. To chce być następny. Yamcha, kurde, no tutaj on miał tutaj wysoką pewność siebie. Zobaczcie, jaki umięśniony, co to za muskulatura. Yamcha akurat ma fajne ataki. Bardzo podoba mi się Sokidan, który jest jego ultimatem. Nie wiem, czy tutaj jest w tej walce możliwość używania, nie pamiętam. Chyba tak, chyba tak. Więc ja tutaj zatrzymam, żebyśmy widzieli, jaki jest warunek tej walki. Warunki ukończenia zwykłe to jest otrzymanie trafienia samodestrukcją uprawniaka, bo na samym końcu Saibamen, jak go nawet pokonamy, odpala ulta, który jest chyba nie do uniknięcia. Dodatkowym warunkiem jest to, żeby powalić uprawniaka. W pewnym momencie on odpala tego ulta chyba i musimy go zablokować albo uniknąć. I wtedy, jeśli uda nam się wygrać, to przechodzimy dalej. Ale okej, ja tutaj spróbuję tego Saibamena pokonać tak tradycyjnie. Przy okazji zobaczmy kilka... O kurwa, dobra, kilka ataków. Pięści porywiste nie weszły. Ten poziom trudności w przypadku tej walki wydawał mi się troszeczkę niższy. Na pewno w przypadku walki następnej wydaje mi się, że był troszeczkę niższy, bo walczyliśmy chyba z 4 kolejnymi Saibamenami. A gdybyśmy mieli walczyć z bardzo silnymi przeciwnikami, to możliwość byłaby taka, że po prostu jednym Yamszą tych gości nie pokonamy. Dobra, to nie jest jego atak.
Czy jest? Nie, to jest atak, którym on po prostu bije. Trzeba uważać na tego, no, na ten atak z samodestrukcją. Z autodestrukcją. Dobra, odpalę sobie sparking. On też to robi. I nawet udało mi się to zrobić, ale pierwszy zacząłem wyprowadzać combo. Teraz chcę 3 te długie kombosy wyprowadzić, żeby go jak najbardziej obić. Kiedy odleci... Uff! Nie udało mi się go odrzucić. Mam nadzieję, że ten Sokiden wejdzie. Dobra, wszedł. Chyba uda mi się go wykończyć. Jeszcze nie. Nie, dobra, udało się. Teraz, jak widzieliście, była kwestia dialogowa, która poprzedzała atak Cybermana samobójczym, więc to oznacza, że w dobrym momencie użyłem tego ulta. Udało się to zrobić, jak widzicie, nie było to aż tak trudne. I ten motywujący soundtrack. Uprawniak, udając martwego, wykorzystuje okazję, by chwycić Yamszę, ale zostaje z powrotem powalony na ziemię. Nie mogę najbardziej z tego soundtracku, który leci. Teraz już wiecie, że nie robię tu sobie żartów. Zaraz wyplewię resztę tych chwastów. Yamsza przyjmuje pozę bojową i wygłasza swój zamiar zlikwidowania. Okay. Nie mogę z tego, to jest tak zabawne. Bo Yamsza tutaj zachowuje się, jakby walczył. No w zasadzie, no to na tamtym etapie historii to była poważna walka. Ale tutaj już te Cybermeny są całkiem mocne. Nie wiem, czy dam radę to zablokować, bo byłem w trakcie wyprowadzenia ciosu, więc nie zdążyłem postawić bloku ani uniknąć. Nie szkodzi. Nie pamiętam, czy ja tutaj walczyłem na wyższym poziomie trudności. Chyba tym dostanę, bo ataki kontruję w ten sposób ataki. Mogłem puścić Kamehameha. A spróbuję teraz puścić Kamehameha. Tylko że te boty to blokują automatycznie. O, chyba sparking odpala. Tak samo jak ja. Dobra. Lecę. Zadzieram kiecę i lecę. Okej, jest trafiony od tyłu. Ja tutaj postaram się to wygrać, bo byłoby miło może nie robić... O, mama została wypuszczona z pokoju. Widzicie, jak trudna jest ta gra, że ja tylko klikam X. Odpalam Sokidana. Wolałbym to wygrać, niż tutaj robić jakieś... Co jest? Nie, no okej, jesteś trafiony. Niż jakieś ładne kombinacje. Dobra, jeden za nami. Szkoda, że nie mogę się podładować w tym czasie. Nie wiem, czy to przełamie. Okej, dobra, udało się. Kilka obrażeń zadam. Nie będę doskakiwał, żeby wykorzystać ten czas na naładowanie kij. Nie wzmacniam sparkinga, bo nie jest to mój ostatni sparking, a nie chcę, żebym był osłabiony. Jak już ostatnio mówiłem, ten sparking jest mocniejszy faktycznie, tyle że po ukończeniu sparkinga jestem po prostu osłabiony znacznie, więc wolę sobie tutaj póki co odpalić zwykłego. I Sokidan. Kurde, dużo obrażeń zadaje ten Sokidan. Praktycznie 2 paski. O, tutaj też takie starcie. Trzeba klikać dobre przyciski. Bum, bum. Wzmocnienie się do granic, spróbuję. Od razu mam sparking i tym razem mocniejszy. To jest ta umiejętność Yamszy. I to nie jest ten sparking, ten typowy wzmocniony, więc nie powinienem być osłabiony po jego użyciu, bo użyłem tutaj 4 punkty umiejętności. Dobra, skończy mi się sparking, więc spróbuję jeszcze trafić ultem. A, nie udało się. Ale udało się włączyć po raz kolejny, dobra. Kończy mi się znowu sparking, więc postaram się trafić Sokidanem, chociaż on to może... No właśnie. Jak on stoi w miejscu, to bardzo trudno jest tym trafić. Nie chcę mu pozwolić na odpalanie jego sparkinga, bo wydaje mi się, że Cyberman właśnie na ulcie ma ten atak samobójczy, a wolałbym tego uniknąć, bo to duże obrażenia zadaje. Dobra? Może w końcu wejdą pięści? Nie weszły, kurde, no jeszcze ani razu mi dzisiaj nie weszły pięści. Dobra, kolejny uprawniak, taka jest polska nazwa, jest pokonany. Tutaj nie kojarzę do końca, jak to się robi. O, całkiem fajnie to wyszło. Od razu wykorzystam to, że mam przewagę i odpalę Sokidana, żeby mi zbić mu sporo HP. Obaj odpalamy sparking. Odpalam wzmocniony sparking. To jest koniec. Chyba uda mi się... O nie! O kurde! Uniknąłem tego w ostatnim momencie. Mam wzmocniony sparking i ostatki zdrowia. Dobra. Powinienem teraz go dobić ultem. Jeśli to wejdzie, to jest wygrana. O nie! Powidok. Teraz mi się wolniki zużywa. Pięści porywiste. Weszło! Weszły pięści! Ależ końcówka! Ależ końcówka! Ależ końcówka! Aż zgrzałem trochę, ja pierniczę. Ła, jamszownicy, pozdrawiam was. To dla was.
Aż się muszę napić. Okej, udało się po raz kolejny to zrobić. Już tak jak mówiłem, z rozpędu rozegrałem sobie tę walkę, ale od razu potem wyłączyłem historię, więc nie wiem, co się dalej dzieje. Co za widok. Yamcha z niesamowitą prędkością niszczy pozostałe uprawniaki. I znowu ten zwycięski soundtrack. Vegeta i Nappa nie wydają się jednak zaniepokojeni tym popisem siły. Następny w kolejności jest Nappa, którego siła znacznie przewyższa siłę uprawniaków. O nie, Chaozu też się poświęca w tej wersji? Ten Shinhan zostaje poważnie ranny wskutek ataku Nappy. Chaozu dominuje... Chciałbym, żeby dominował. Dokonuje samozniszczenia, aby go ochronić. Goku wciąż jest nieobecny, więc... Patrzcie, co się dzieje. Nappa walczy z Yamszą i ten Shinhanem. Ciężar walki przejmuje od ten Shinhana i Yamcha. Zobaczmy, o co tu chodzi. Szczegóły walki. Zmniejsz zdrowie Yamszy. Wolałbym tego uniknąć. Nappy. Oj, to może wejść, wiecie? Bo ten atak Nappy ma opóźnienie. No właśnie. Nappa wypuścił pierwszy ten atak, ale on się pojawia po jakiejś sekundzie. Więc z bliskiej odległości udało się to zrobić. O. Dobra, skontrowałem to. Jeszcze raz. I wbitka. I od razu Kamehameha? Oj, nie dam rady. Oj, ale mnie tu porobił. Jeszcze w plecy mnie bija, ja dalej strzelam. Ale mam możliwość zmiany, nie wiem czy zauważyliście. Gościu, ty jesteś trochę za silny, wiesz? O nie, chciałem go odrzucić. Dobra, przebiłem go trochę. Jeszcze raz. Kamehameha. Zablokował. Zmieniam na ten Shin. Ja mam całą ekipę. Całą ekipę mam. No to Bakari Himaha jest tutaj obowiązkowa. Patrzcie jak weszła Bakari Himaha. Bakari Himaha. Z bliskiej odległości fajnie to wchodzi. O! Może użyję nawet jednego paska ki, żeby to przebić. I tak mu się udało to przebić. Uff! Nappa silny, ale no tutaj w czterech to ja bez problemu to sobie zrobię. Nie wiem czy to wejdzie. Weszło! No to tutaj ta walka nie jest wcale aż taka trudna. Jeśli mam 4 graczy, 4 postacie, Piccolo bardzo silny, a może żebym zrobił klimacik, to jeszcze ulta odpalę, tylko nie mam w ogóle pasków umiejętności. Pograłem sobie troszeczkę w ten nowy tryb. Jest całkiem fajny, sporo tam rzeczy się odblokowuje nowych, więc przyjemnie się w to gra. Oj, nie pozwolił mi Nappa z parkinga odpalić. Promień paraliżujący, spróbuję tego użyć. Pięknie. No i to ładnie weszło. Zmieniam na Gohanka. Co, ten Shinhan się chce poświęcić? A, ten Shinhan się poświęca teraz i sam to robi. Okej. Czyli to jest konieczne, żeby przejść dalej. W zasadzie ja nawet tego nie zrobiłem, to się stało samo. Biedny ten Shinhan, myślałem, że przeżyje. To po co ty się tak poświęcasz, jak my w 4 walczymy? Chociaż w sumie no, normalnie też walczyli w 4, nie? Goku, może jeszcze Goku nie. Piccolo, Gohan, Krillin, no i potem Goku, ale Goku już Nappę sam pokonał. Yamsze i pozostałym grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Vegeta jednak słysząc imię Goku mówi, że czeka na niego 3 godziny, przedłużając ich życiem. Po 3 godzinach Goku wciąż jest nieobecny. Walka z Nappą zaczyna się na nowo. Kiedy Piccolo ginie broniąc Gohana, Yamcha wpada i odpala super Yamczownika 1. Ultra Yamcha 1. Goku jednak w końcu się pojawia i z łatwością pokonuje Nappę, którego dobija Vegeta, mimo że jeszcze chwilę wcześniej byli sojusznikami. Wyczuwając jak niebezpieczna będzie ta walka, Goku każe Yamsze i pozostałym wrócić do żółwiej chaty, a następnie znajduje miejsce na starcie z Vegetą. Walczmy gdzieś, gdzie będzie pusto. Zapraszam na moje zakola. Na czoło moje. Nie ma nic. Jego przyjaciele zgodnie z poleceniem ruszają do żółwiej chaty, jednak nagle wyczuwają potężną ki. No nie wytrzymali, musieli zobaczyć. Yamcha też jest tam aktywny. Ciekawe, czy będzie miał jakąś rolę w tej historii, czy tylko będzie gapiem. Gohan miał rolę, Krillin tak samo. Wracam tam. Ale powiedział, żebyśmy się stamtąd wynosili. Wiesz, nie umiem tego wyjaśnić. Ale wiem po prostu, że tacie grozi niebezpieczeństwo. Jeśli mu nie pomogę, stanie się coś strasznego. Daj spokój, stary. Gościu, on ma 4 latka. Jaki stary? Stary. Jak takie podrostki jak my mogą komuś pomóc tak silnemu jak twój tata? Chłopie, nie oglądałeś oryginalnej Saiyan Sagi? Gohan zadał ostatni cios Vegecie. Jak Krillin rzucił Genkidamą.
Tylko tyle i aż tyle. No i poleciał. Bez paniki, chłopie. Ja zadbam o bezpieczeństwo Gohana. Ty wracaj do żółwiej chaty i zadbaj o swoje. Serio? Krillan się wycofa? Nie. Nie! Jak chuj, że Krillan wrócił, bo speniał. Nie, no naprawdę? To może on będzie Genki Damą rzucał. O, jest Yajirobe. Popatrz tylko, ten Saiyanin zmienił się w jakiegoś wielkiego potwora. Widzisz ty to? Mamy przechlapane. Jeszcze nie mamy przerąbane. Jeśli jest choć trochę podobny do Goku, powinien wrócić do normalnych rozmiarów po ucięciu ogona. Yamcha to wie, bo był w sadze Pilafa, gdzie Puar mu odciął ogon. I może będzie walka z dużym Vegetą z Ozaru. Co? Będzie walka? Ale jaja! Yamcha jest po prostu prawdziwym jamszownikiem. Powiem wam, że ja nie byłem świadomy do jakiegoś czasu temu jednej rzeczy. Bo tak jak kojarzycie, na przykład takie ataki, które wchodzą w ciało przeciwnika, ale walczycie z Ozaru, one zazwyczaj nie wchodzą. Dlatego, że no trudno jest zanimować to w taki sposób, żeby on faktycznie tam uderzał wręcz czymś takim. Ale jak puścicie ulta, którym jakby polega na tym, że się rzucacie w przeciwnika, to on otrzymuje i tak obrażenia, tylko nie ma animacji. Po prostu wszystkie obrażenia otrzymuje naraz. Odpalam Sokidana, bo Vegeta się już całkiem dobrze broni. O kurwa, ty, może ja nie jestem w stanie nawet Sokidana odpalić. Spróbuję. Wejdzie? No, coś tam... W ogóle nie wiem, jakie są szczegóły walki. Zmniejsz zdrowie Vegety. Nie muszę go powalić, okej. Trafiłem jeszcze, ty, ale to mało zadało damage'a. Może wykorzystuję ją wszyscy... Yamcha w ogóle rozkminia wszystko, co tu się dzieje. Oj, to jest mocny atak. Ale chyba dam radę go trafić, jak on jest w trakcie rzucania swojego ataku. Weszło, weszło. Powidok. Widzieliście? Rzuciłem powidok i nie był w stanie mnie trafić. Udało się. Chyba, co? O, Puar z Puar? Krillan wrócił, okej, ale że Puar? Zobaczymy, o co tu chodzi. Yamcha jak odrzucony. Yamcha próbuje złapać podczas walki ogon Vegety, lecz zostaje wstrząśnięty z wielką mocą. Kiedy pojawia się Puar, Yamcha mówi mu, że zmienił się w coś, co można wykorzystać do odcięcia ogona. To co Yajirobe robi w tej historii? Pracując razem, Yamcha i Puar odcinają z powodzeniem ogon Vegety. Szkoda, że tego nie pokazali, nie? To akurat mogłoby być pokazane w formie cutscenki. Sprawia to jednak tylko, że normalnej wielkości Vegeta jest na Yamsze wściekły. Czyli tak naprawdę, tak jak w oryginale Yamcha... Vegeta był wściekły na Yajirobe za odcięcie, tak teraz jest wściekły na Yamszę. I na Puara. Nie wierzę, Yamcha kontra Vegeta. Wasze cierpienie stanie się legendą. Vegeta w ogóle tego nie powiedział. O, taktyczny odwrót. A nie, on Puarowi każe uciekać. Jestem pod wrażeniem. To jest historia dla fanów Yamszy, naprawdę. Zobaczmy szczegóły walki, czy są jakieś dodatkowe elementy. Nie, zmniejsz zdrowie Vegety, okej. Spróbujmy pięściami, weszły pięści. Vegeta jeszcze mówi, kogo po kolei pobije, kiedy ja go biję w międzyczasie. No to dobre. Uff, dobrze. To było dobre. Wzmocnię jeszcze te pięści. Powinny wejść. Haj. Ale nie zadają mu dużo obrażeń, powiem wam. Vegeta ma dużo tego. Użyję powidoku. Użyłem, a i tak nie trafia. O, jak on to przebił! Jak on to przebił! O kurde, ale mnie gnoi. Ja nie mam się na kogo zmienić. Nie trafiłem go z łapaniem! Dobra, muszę sparking odpalić.
Ale muszę go jakoś wyrzucić, bo nie mogę tak się przy nim power-upować. Sparking! Dobra, mam sparking! No w niego, gościu! O, ja kurwa machałem pięściami w drugą stronę zupełnie. Dobra, ty, jestem w skale schowany, nie doleciał do mnie. Ale zrobiłem to dobrze. Trochę przez przypadek. Złapałem go pod siatką. Oj, zaczął blokować. Nie wiem, czy Soki ten wejdzie, jak już ma blok postawiony. Przebija to jego blok? Albo puścił blok? No ta walka już idzie dobrze. A nie zmieniałem poziomu trudności. Nie strzelaj do mnie, gościu. Ja nie wiem, czy to wejdzie, bo to w skałę właśnie puścił. Odpalam sparking. Nie patrzę w ogóle na nic. Odpalam mocniejszy sparking. Ale to bije teraz, kurde, te ciosy są znacznie mocniejsze. I jeszcze to. Soki dam, kończę cię. Ja tu walczę o Bulmę. Walczę o swoją przyszłość. Jakie to jest silne. Ja mam 10-krotne wzmocnienie ataków. Dobra, ty, gościu, bo ja już myślałem, że koniec walki jest, a ty nie wiem, jakim cudem jeszcze żyjesz. Trafiłem go w krocze. Na samym końcu, czyli jednak to była walka o Bulmę. Krillan tu spogląda. Czyżby mieli gotowy już jakiś plan? Ale jaja. Yamcha wszystkich robi sam. Nappę, Vegetę Wozaru, Saibamenów wszystkich pokonał. Dobra, ty, sorry, ale ja musiałem sobie wentylator podłączyć, bo jest, jak to mówią, taka lampa, a ja jeszcze nie mogę bez koszulki siedzieć przy was, więc... Jest epizod Sparking! Czyli SSJ2 Goku nie był epizodem Sparking. Jest epizod Sparking! Nowe pięści jak wilcze kły! Tak jak Shin Kikoho, tutaj było Shin Roga Fufuken. Co tak stoisz jak złup soli? Udław się. Sokidanem go jeszcze? Dostanie dym? Ale oryginalnie też dostał, nie? I przeżył. Został wyrzucony w kosmos. Padł? Nieprzytomny jest. Ale jaja. Yamcha. Co jest grane? Yamcha całą Saiyan Sagę ogarnął sam. 5 Saibamenów, Nappę, Ozaru Vegetę i jeszcze Vegetę. Vegeta zostaje poważnie ranny wskutek ataku Genkidama, lecz nie ginie. Wzywa swoją kapsułę kosmiczną, aby uciec. Kuririn zamierza go dobić, Goku jednak prosi o oszczędzenie mu życia. No i tutaj już oczywiście kończy się tak samo. Jaki to jest MVP! Jaki to jest MVP Saiyan Sagi! Bez Goku nie byli. No Yamcha, no bez Goku nie byliby w stanie, bo to on zrobił Genkidamę. Patrzę jak Vegeta odlatuje. Bajo jajo, bajo jajo. Yamcha z Puarem tam jeszcze na chillu. Puar w ogóle Saiyan Sagę ogarnął też. No i dobrze, że Krillan wrócił, to prawda. To on jeszcze doleciał do żółwiej chaty, no bo stamtąd wziął Puara. Vegeta zabiłby mnie na śmierć. Na amen. Jesteś najsilniejszym gościem, jakiego znam. Okej. O, jeszcze Roche ożywiony wpada, pewnie z Bulmą. I Chi-Chi nawet. Oj, Chi-Chi zła będzie. Chociaż Gohanek nie jest tak pokiereszowany, nie? Gohanek tam mało zrobił. Odwrót Vegety powoduje zatrzymanie inwazji Saiyan na Ziemię. Tak oto Yamcha i jego przyjaciele zwyciężyli w największej walce swojego życia. GOAT absolutny. Yamcha MVP tej sagi. Co jest grane? Pięknie, no to mi się podobało. To był naprawdę bardzo fajny dodatkowy epizod, plus mieliśmy epizod Sparking. Nie wiem czemu w przypadku tego
Cell Games alternatywnego nie było epizodu Sparking, no bo tamta sytuacja też była... No też to była cutscenka alternatywna, taka mocna, nie? Ale okej, dwie historie mamy za sobą. Jeśli chodzi o ten Shinhana i o Krillana, Krillan ma bardzo ciekawą historię, bo ona tyczy się Dragon Balla Super, ta alternatywna. Więc ją sobie myślę, że nagram już jeszcze za chwilę, ale zobaczycie ją za parę dni. No i ten Shinhan, tutaj nie będę wam mówił, też już mam to przygotowane, ale jestem zadowolony. Yamcha bardzo mi się podobał, naprawdę. DLC dość drogie, no bo 150 zł za taką cenę to sobie można kupić dobrą grę, ale niech będzie, że docenię to, że się postarali. Bo to jest to, o co prosiłem. Epizody alternatywne. Dzięki wam za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Yamszę mamy za sobą, Krillana i ten Shinhana zobaczycie u mnie na dniach. A co dalej? Pewnie Sparking z Marcią, bo ją namówię, znaczy nie mówię, ona już chciała ze mną grać, ale mówię, że najpierw muszę to nagrać, a potem sobie nagramy wspólne gierki nowymi postaciami. I czy będziecie chcieli na przykład oglądać dalej ten nowy tryb, to zobaczymy. Może Chaozu. Może Chaozu odpalę w tym nowym trybie. Ale na dzisiaj to tyle. Miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.